wiedziałem, ja naprawdę uważałem, ale to malutkie igiełki muszą być. No i dojeżdżamy do Bangkoku. Dla mnie noc udana bardzo. Wyspałem się bardzo dobrze. O 6 apel budzili wszystkich godzinę przed dojazdem na stację, ponieważ składają wszystkie łóżka. No i widzicie, teraz jak już dojechaliśmy, wszystko jest gotowe. Nie zostawiają sobie roboty na później, tylko po prostu wysiadają ze wszystkimi. I to jest bardzo mądrze zrobiona robota. O, już nas wyrzucają, ale chodź, wyrzucają. Już, no. No, teraz mamy... jest 7 rano, także nie mamy dużych możliwości, co tu teraz robić. Pójdziemy dziś sobie tutaj na śniadanie. A następnie jedziemy do kliniki zrobić sobie szczepionki na niektóre choroby tropikalne, które na przykład robiłem 11 lat temu. Czekajcie, jak wyjeżdżałem do Tajlandii, już wam powiem, co zrobiłem, czekajcie tylko, żebym nie spadł ze schodów. No, dokładnie wtedy robiłem dur brzuszny, żółtaczkę i tężec. Jak byłem w Brazylii, nie zrobiłem wtedy na... Czekajcie, jak to się nazywa? Na żółtą febrę. Nie zrobiłem wtedy, ponieważ nie wiedziałem, że potrzeba. Znaczy, wtedy nie potrzebowałem, tak szczerze powiem. Ale jak wyjeżdżałem do Brazylii, też nie wiedziałem, że potrzeba. I z Brazylii nie chcieli mnie na przykład wypuścić do Panamy, że bez tej szczepionki mnie nie wypuszczą. No i teraz, z racji tego, że wiecie, no lecimy do Indii na 2 miesiące, niektóre szczepionki z tych, które robiłem, były tylko na 10 lat. Trzeba je powtórzyć. I dodatkowo zrobię sobie tą żółtą febrę też. No i Alicja też oczywiście, bo się wybieramy do Ameryki Południowej w drugiej połowie roku i lepiej mieć. A z racji tego, że Ala znalazła tu klinikę, która jest bardzo tania, to zrobimy to tutaj, a następnie lecimy na Phuket. Tego nie widać. Widać. Ale za każdym razem jak się wysiądzie. Jak zaparowało. Dobra, chodźmy. Raz. Ostatnia przejażdżka dla Ciebie, nie dla mnie. No, dla mnie ostatnia przejażdżka tuk-tukiem prawdopodobnie w tym roku. Chyba że jeszcze w grudniu tutaj będę, ale... Nie no, na święta bym chciał być w Tajlandii, albo chociaż na Sylwestra. Święta może w domu, ale Sylwester bym jeszcze chciał być tutaj. Zobaczymy jak będzie. Życie backpackerów nie ma lekko. Śniadanko po 7-Eleven, ale tylko dlatego, że po prostu w Bangkoku znaleźć jakieś miejsce ze śniadaniami to jest po prostu cud. Tajowie ogólnie nie mają takiego czegoś, że oni jedzą takie śniadania, takie wiecie, że chcą jeździć na jajecznicę, na jakieś kanapki albo coś. Tutaj na śniadanie się już je na przykład od razu ryż z kurczakiem, albo ryż z jakimś omletem, albo coś. No i takie normalne śniadanie jak u nas, no oczywiście się znajdzie, oczywiście, że tak. No ale akurat tu, gdzie my jesteśmy, to nie było nic. No cóż. Musimy czekać jeszcze pół godziny, bo dopiero za pół godziny otwierają klinikę. A tak naprawdę nie wiemy, czy nas przyjmą, bo nie byliśmy umówieni. Liczymy na farta, że nam się po prostu uda to, że jesteśmy farangami i że nas przyjmą. Mnich chodzi, zbiera dary. Jedna pani dała, teraz droga pani. Zbierają śniadanie. Trzymajcie kciuki, żeby nas przyjęli. Chciałbym mieć to załatwione już i z głowy. W sumie specjalnie po to przyjechaliśmy do Bangkoku. Ciekawe, za ile Ala zemdleje. Nie wiem, ale Co? może się to wydarzyć, miej to na uwadze. Jak widzicie, już zaczynam się tak chwiać, to mnie łap. Ja też się boję igieł. Się boję igieł i boję się szpitali. Wszystko idzie dobrze. Zarejestrowali nas.
Znaczy mnie zarejestrowali, a powiedzieli, że Alicja jest zarejestrowana, że była tu tydzień temu. Podejrzana. Jakim cudem? No, nie no, zaraz się okaże, że pewnie nie, no ale może kiedyś tu była wcześniej, albo w którymś ogólnie z tych tutaj szpitali, to mają ten sam proces rejestracji i dlatego tak powiedzieli. Za chwilę Wam opowiem wszystko, jakie dokładnie wzięliśmy szczepionki, na jakie choroby no i może coś mniej więcej powiem, dlaczego trzeba właśnie podróżować mądrze i świadomie i dlaczego powinno się szczepić właśnie na choroby tropikalne, bo można sobie naprawdę dużo problemów narobić, jak się jest za granicą. Dobra, udało nam się wszystko załatwić. Jeszcze nie udało się, czekamy w kolejce, ale przyjmą nas normalnie. Czyli tak, no, będziemy się szczepić na żółtą febrę. Yellow fibra dokładnie się nazywa, czyli jest to żółta gorączka, która występuje głównie w Ameryce Południowej, Środkowej i Afryce. Trwa od 3 do 6 dni, wysoka gorączka 40 stopni, bóle głowy, dreszcze. Czekajcie, muszę siadać. Tutaj właśnie macie mapkę, gdzie należy się szczepić na żółtą febrę. Tu macie zobaczyć. Yellow fibra. Właśnie jest przenoszona przez komary. I każdy przechodzi w sumie inaczej. Dla niektórych to nie jest tak niebezpieczne, ale dla niektórych może być bardzo, bardzo niebezpieczne. No i tu głównie Afryka, no i Ameryka Południowa. No w sumie z tych krajów, no to w Brazylii byłem, ale na przyszłą podróż właśnie planuję na pewno Peru. Po Brazylii pewnie też zahaczę. Wenezuelę bardzo bym chciał, ale nie wiem, czy się uda. Gdzie jeszcze chciałem? W Argentynie nie występuje, w Chile nie występuje. No, ale i tak trzeba zrobić. Tutaj pan nam dał dokumenty właśnie do podpisania, wytłumaczył nam dokładnie, która jest na jak długo. No i macie, żółtaczka jest dokładnie na... Trzeba po 6 miesiącach powtórzyć. Jaka żółtaczka? A co to jest ta pierwsza? No to jest WZWA. Czyli żółtaczka. Zapalenie... Aha, no faktycznie, no tak, to jest żółtaczka. No tak, Ala, żółtaczka. No. Po drugiej dawce jest to już później na zawsze. Następnie mamy tężec, też jest tylko na 10 lat jest dokładnie. Co tam jeszcze ale jest? Dur brzuszny, nie poczekaj, dur brzuszny. Dur brzuszny to jest co 3 lata jedna dawka co 3 lata. Tak. No i żółta febra, jedna dawka na całe życie. Na całe życie, dokładnie. Właśnie Ala się dowiedziała, że będziemy mieli 4 zaszczyki i zaczęła się panika. Da sobie radę. Ale nic nie będzie. Dobra, no to o WZWA nie będę opowiadał, no to wiadomo, żółtaczka typu A. Następnie będzie dur brzuszny. To dur brzuszny to jest tak naprawdę salmonella. Jest złe samopoczucie, gorączka, problemy z jelitami, ogólnie nieprzyjemna choroba. A kolejny jest tężec. Tężec to jest przez zranienie się, można złapać. Jakie są objawy? Czekajcie, doczytam. Pierwszymi objawami tężca są skurcze i bóle mięśni przede wszystkim. Są 3 rodzaje tężca. Wiadomo, jest taki słaby, średni i najmocniejszy. Czekajcie, bo to jest robot. Bo właśnie przywiózł przed chwilą chyba nasze szczepionki właśnie. O, pani przyszła, wzięła paczkę i teraz szykuje. Zarąbiste. Pamiętajcie, że musicie podróżować świadomie. O, ja one second. I go. Idę z robotem, idę policję. Fajny, pierwszy raz widziałem takiego robota w Korei na lotnisku. Jak można było, ludzi brał i jak gdzieś się nie dało trafić, wbijało się w robocie i robot was tam doprowadzał. Ala, chodź. Fajne to jest. No, ja nie dokończyłem. Pamiętajcie, żeby podróżować świadomie. Jak jedziecie w takie obszary jak Afryka, Ameryka Południowa, sprawdźcie, jakie szczepionki potrzebujecie, co musicie wykonać, bo no naprawdę może to doprowadzić do tragedii. A lepiej zapobiegać wcześniej, niż później żałować. No, 4 na raz. Ale dostaniesz za to naklejkę dzielny pacjent. Połowę masz za sobą, Ala.
No nie, ja naprawdę użyłem Mikołaj, to malutkie igiełki muszą być. No i mamy nasze żółte książeczki. Teraz już nie będzie problemu, żeby na lotnisku po prostu normalnie latać po Ameryce Południowej. Nie będę już miał już zdziwienia, tak jak było w Brazylii, że mnie nie chcą puścić do samolotu. No. Tylko jeszcze najważniejsze teraz mieć to przy sobie, żebym nie zapomniał tego gdzieś. W sumie sobie porobię zdjęcia od razu. Jednak, co? Jednak to nie była ostatnia No właśnie chciałem to zaraz powiedzieć. Pola! Dojechaliśmy do lotniska niebieską linią, co wam oczywiście najbardziej polecam. Płaci się za nią 45 tajskich batów, a ostatnio wziąłem sobie taksówkę, bo się bardzo śpieszyłem i zapłaciłem 500. Ale bardzo Także... śpieszyłam, to chyba szybciej niż taksówką. No, ale nie miałem, bo byłem daleko od tej linii. Jakbym miał dojechać jeszcze tam na linię i dopiero to za długo by zeszło. Tak w ogóle nie mówiłem, jeszcze daliśmy za te wszystkie szczepionki na te choroby tropikalne. Daliśmy po 3,5 tysiąca tajskich batów za wszystkie 4. Plus wizyta lekarza, jakaś rejestracja, jakieś pierdoły. Znaczy to w tym wszystkim było. Także myślę, że... Dla 500 zł to jest niecałe, nie? O, niecałe, no. Nie, nawet 450 zł. Dobra, prawie nie wpuścili mnie do samolotu. Miałem takiego farta. Było bardzo blisko, bardzo. Pani mi powiedziała już, że koniec, boarding jest zakończony i można kupić, mi się świecą okulary, jakby miała lasery w oczach, że koniec, że już trzeba kupować lot na inny stan, znaczy bilet na inny lot. Ale się udało, najważniejsze. Błagam, bo już jest tutaj, ja dzwoni, nie odbiera. Jeszcze nie nagrałem, ale nie lecę, na żarty. A prawie bym nie poleciał. Dobra, koniec tej podróży. Dzięki wielkie, że śledziliście na bieżąco. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli nie widzieliście jakichś odcinków, wróćcie do nich. Za niedługo... jeszcze jutro będzie jeden odcinek. A nie, to jest ostatni. Nie, dobra, to jest ostatni. Ewentualnie jeszcze jeden taki dla sympatyków sportu walki z moim bratem. Nagramy sobie jakiś trening na pewno. Ale nowa seria podróżnicza startuje od 5 kwietnia. Także serdecznie zapraszam. Tyle. Pozdrawiamy. Na razie. Jeszcze na sam koniec tej serii chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy mnie wspierali, firmom, które mi pomagają też, czyli Zjemy Co, Odkryj Auto, Golden Fox, SFD. No i oczywiście zapraszam Was wszystkich do mojego sklepu, czyli shop.podróżowojownika.uk. Ze sprzedanych rzeczy, które teraz tam będą, dochód przeznaczę właśnie na swoją kolejną podróż, czyli na wyjazd do Wietnamu. Także zapraszam serdecznie. Nie wiem, czy już mówiłem w którymś vlogu, ale mogę powtórzyć to jeszcze raz. Ten rok zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Teraz będzie Wietnam, później będą 2 miesiące Indii, następnie 2 miesiące spędzę w Europie, wiecie, wakacje są. Później wylatuję do Stanów Zjednoczonych, a następnie Ameryka Południowa. Tak będzie wyglądał cały ten rok. Także śledźcie kanał na bieżąco, polecam subskrybować i dzięki wielkie, że jesteście. To tyle. Pozdrawiam już z Phuket.